Teraz chyba będzie o dramach. Jest to, jak sądzę, filmik związany z tym, co się niedawno chyba stało, jakoś tam, chyba z miesiąc temu. Ja tego jakoś super mocno nie śledziłem, ale trochę coś tak się, na zasadzie coś tam dowiadywałem, coś tam oglądałem. Asmona. A propos tej organizacji Asmongolda OTK i tego, że Rich Campbell, jeden z gdzieś tam, no właśnie, nie wiem, chyba wspólników tego, czy tam założycieli, czy coś, no jakieś tam, no usunięto go generalnie. Chyba, ja nie wiem, czy organizacja się teraz rozleciała, nie wiem na jakim to jest etapie, ale to właśnie zakładam, że dowiemy się z tego filmiku, więc w sumie fajnie będzie obejrzeć coś, co tak... How would you react if you looked at your phone and in an instant learned that your career and everything you've worked towards in your life is probably gone as a result of your own alleged actions? Założyłbym okulary przeciwsłoneczne i bym zrobił tak. For one man, this moment was caught live on camera and broadcast to tens of thousands of people. Biedny Preach. It's December 16th, 2022 at the Erupts Gaming Lounge in Bern, Switzerland. Echo Esports, who fields one of the most competitive teams on Earth for World of Warcraft, are competing in a race to be the first to beat a new part of the game. They've brought in top talent to cast this high-profile event, attracting over 75,000 concurrent viewers during the most exciting parts of the stream. One of the casters is Rich Campbell. He's a fan favorite and has been casting for over 7 years. He's well known for his over-the-top commentary and being Okej, załączę znowu, nie wiem czemu amharski, włączę napisy te automatycznego tłumaczenia, nie wiem na ile to będzie się takie, okej, no chyba niezbyt to działa. Okej, o dziwo chyba zadziałało. And has been casting Rich odłamkiem dostał? A to okej, dobra, no to ja chyba jestem nie w temacie, no dobra, to się chyba tutaj dowiem nowych rzeczy w takim razie. No ale mówię, to tak bardzo wstępnie, tylko tę dramę gdzieś tam. Nie chcę nawet mówić, że tego śledziłem, coś tam obejrzałem po prostu. No ale tak, oto jest właśnie Rich Campbell. Over 7 years. He's well known for his over-the-top commentary and being a founder of the biggest organization in streaming, OTK. No. But today, something is off with Rich. Observant viewers notice that he's been checking his phone a lot. At one point... Ja bym, z mojej strony, i może to będzie trochę ignoranckie, co powiem, ale z mojej strony z mojej perspektywy, może w ten sposób, jedynym powodem, dla którego ja jakkolwiek Richa kojarzę, to jest Asmongold. I to, że on prowadził te streamy OTK z Asmongoldem. To jest absolutnie jedyny powód, dla którego jakkolwiek jego kojarzę i myślę, że bardzo wiele osób też by mogło tak powiedzieć. Rich looks like he's seen a ghost. Ja nie wiem skąd on się What no one in the room ja zawsze sobie myślałem, że po prostu to był jakiś kumpel Asmongolda, z którym Asmon po prostu zaczął coś tam robić i stąd on się generalnie wziął, ale... time was that Rich just saw some serious allegations had been levied against him and posted online. This was the exact moment that Rich knew his career was over. The story of how Rich got to this precise point in his life is nothing short of unbelievable. The only way to understand how Rich's career ends is to understand how it began. Rich grew up in Atlantic City in the 90s. He wanted to be outside and play as a kid, but his mom was worried about him getting into trouble or being a victim of crime in the city. In Rich's own words, it sucked out there. Rich's grandpa had a solution. He was the first person in the family to own a computer, and he helped Rich set up his first computer game, The Land Before Time. Then in November of 2004, a game was released that Rich ended up falling in love with, World of Warcraft. Rich no doubt loved the expansive world building and stories within the game, giving him countless hours of escapism where he could make new friends from the comfort of his bedroom. But Rich couldn't stay there for long. When Rich graduated from high school, it was time for him to go to college, and he got into a pre-med program at NYU. This is a prestigious university in New York City, and cost a small fortune to enroll for a year, but it worked out because Rich's parents were supporting him financially to get through school. Once classes started, Rich made a friend named Ethan. Ethan sat behind Rich in philosophy class where Rich would play on his laptop during each lecture and Ethan would watch. The two would talk about the game and gave them something to do during the mind-numbing lectures. This continued until Rich's parents fell on hard times, so hard that their house was foreclosed on by the bank. Ja na przykład grałem w Kapitana Pazura. Parents weren't alone. Approximately 1 in every 54 homes in America received a foreclosure notice that year, and 2.6 million Americans lost their jobs. The entire financial system was on the brink of collapse. Today, we know this as the Great Recession of 2008. To Rich, it meant that he couldn't afford school anymore or even a place to live. In the blink of an eye, he had gone from a promising pre-med student to a dropout living on the streets of New York. Rich's future didn't exactly look bright, but even though it was a rough time, he pressed on. He ate donuts and pizza that shops threw away, and he described this as a pretty formative time in his life. This went on for a couple years until Rich got a job with a new company called Instacart. All he had to do was buy groceries for people through the app and deliver them, and they paid him $40 an hour for this. He did this full time and spent all his free time during the day teaching himself programming, watching streams, and learning as much as he could. He was able to re-enroll at NYU and decided instead of the medical field, he wanted to go back to the hobby that had brought him so much happiness. He studied computer science and creative writing. Rich wanted to make video games. This gave Rich access to NYU's Game Center. Znaczy, no nie, mam nadzieję, że ja nie jestem jakiś tam że
No nie wiem, średnio mnie to interesuje. Tak that offered development tools, workspace, and no bo collaboration. właśnie to jest to, nie? Jakby właśnie, znaczy mówię, może to jest moja ignorancja tutaj, przepraszam, jeśli tak, ale jakby ja naprawdę Richa kojarzę tylko i wyłącznie jako po prostu gościa, co hostował tam OTK, nie wiem czy hostował, brał udział w tych streamach OTK z Asmongoldem. Tak to Sometimes this widziałem. collaboration looked like Rich challenging the other students in the game center to matches of StarCraft. Not long after re-enrolling, Rich decided that college might not be the best use of his Nigdy time. nie byłem jakimś super... O, w ten sposób. Jakby ja oglądałem to dla Asmongolda i innych gości tam, takich jak Rich i tak dalej. Money and dropped out. He started working on a mobile game, but it wasn't complete yet, nor was it making him any money. His once lucrative job with Instacart lowered his pay to $8 an hour. Rich knew he was going to be homeless again if he didn't make a choice. He could try to find another high-paying job, or a job that was going to help him meet his goals in life. One day when thinking about this question, Rich ran into his old friend Ethan on the street. Ethan said he was working at Major League Gaming, a professional and growing esports organization. He told Rich he should come apply for a job. The next day at MLG's office, Rich showed up for his interview and thought he recognized the interviewer Will from somewhere. Most of the questions were to see if Rich had technical knowledge about how to produce videos or streams, and he answered honestly that he didn't know about any of that. At the end of the interview, Will said, "Didn't I play StarCraft against you at the game center?" Rich immediately remembered where he recognized Will from and said, "Yeah." Will replied, "You got the job." Rich loved the job so much that he would stay at the office all day and night learning new things. He often slept at the office, casted over VODs, and made videos that he knew would never see the light of day just to practice. He was completely in love. Ciekawe, czy rozmowy rekrutacyjne w firmie LMG wyglądają tak jak sobie Walked into the room and said, "Does anyone know any local New York talent? I'm getting married and I need someone to cast the Rocket League Grand Finals." Rich said, "Chris, can I try it?" And Chris replied, "Yeah." Rich had never casted before, and now he was casting the Grand Finals of the Rocket League tour at MLG. Rich was extremely nervous, but found comfort in the fact that he had a veteran caster, Benson, working alongside him. Okej, czyli on był casterem. If you think anyone Tinkerbell, @Benson_you. My Twitter is @RichWCampbell, and yours is @Benson_you. That's the Twitter. I am not named Tinkerbell. From that moment on, Rich Campbell was a caster. Rich quickly found that there wasn't enough work since casting typically only happens for larger events, at least casting that can pay the bills. He started taking any work that any of the other casters didn't do. In fact, he would do just about anything for work. Rich started casting World of Warcraft events along with Call of Duty. Rich still loved talking about World of Warcraft and got an idea to start a podcast where he could do just that. Co-hosted by his friend and streamer Hotted89. They called it Allcraft. Okay. Their first episode featured an up-and-coming World of Warcraft streamer called Asmongold. After they shot the first episode, Asmongold, no to kojarzę. Asmon said, "So what time next week, boys?" After inviting himself to co-host the podcast, the three Kurde, ale to musiało być chyba naprawdę dawno temu, co? Bo to... No... To chyba musiało być już ładnych parę lat. To chyba było zanim Asmon jeszcze się tak rozstrzelił. Tak hit it patrząc... off. Asmongold quickly became Rich's best friend. Asmon's stream really started to take off after this, and so did Rich's casting career. Rich got into a relentless weekly work schedule. Rich would cast Call of Duty every Tuesday in Ohio, and then stream for as long as he could after the cast was over without sleeping. Then Wednesday early in the morning he would get... Ale to dobrze ten Rich trafił, nie? jakby na takim etapie jakby... być jakby w sytuacji, w której się robiło jakiś podcast z Asmonem, przeddzień jego takiego rozstrzału kompletnego, to jest, kurde, to rozbić bank, nie? Get on a plane to Las Vegas, sleep on the plane, and then when the plane landed, immediately go cast H1Z1 for the H1Z1 league. Then he would get back on another plane, sleep on the flight back to Ohio, and cast Call of Duty again. Thursday he would be casting half... Ja nie do końca wyłapałem z tego jakby jak oni się dokładnie, jak to się stało w ogóle, że do tego doszło. Early, Benson would close the show while Rich went to record that week's episode of Allcraft. O, jest Bridge znowu. With Hotted and Asmongold. After Allcraft, Rich would stream as long as he possibly could without sleeping again. Friday he would sleep, Saturday and Sunday Rich casted World of Warcraft, and Monday he would go back to New York Właśnie, kurde, jakiś lipkas trzeba. Nie City and do his job for MLG, making weekly videos and content. Gradually, Rich started making connections in the gaming industry and getting paid directly from Blizzard, the company that made World of Warcraft. Dobra, możemy teraz trochę prędkość zmniejszyć, no ale dobra, czyli Blizzard mu płacił. Who recognized the value in having a consistent caster that viewers liked. Rich also started to get invited to host larger events like the South by Southwest Gaming Awards in 2018. Ale dobra, okej, to ja jednak faktycznie, to ja nie wiedziałem o tym wszystkim, że Rich to faktycznie jest, to nie jest tak, że on się wziął znikąd, on był casterem i to takim, no już tak po jakichś tam eventach faktycznie, że prowadził już wiele eventów i też pomiędzy, ja nie miałem o tym pojęcia. Southwest is an annual convention that happens to take place in Ale Austin, też ja Texas, where niezbyt Asmon oglądam lived at the time. The night after Rich got done hosting the event, Asmon invited Rich to go to dinner with him. While there, Asmon brought his friend Esfand. Esfand and Rich hit it off that night, and Esfand became one of Rich's best friends. Esfand didn't stream on Twitch. Z Esfandem też mam taki, znaczy Esfanda, wydaje mi się, że go odkryłem, w sensie zobaczyłem i tak dalej, jak w WoWa grał. Ale nie wiem, czy oni już wtedy, w sensie też nie wiem w sumie jaka jest jego historia, ale go już o wiele bardziej z WoWem i streamowaniem kojarzę. Twitch yet, and Asmon had only just recently gotten his sub button. The trio couldn't have guessed how fast all of their lives were about to change. Within a year, Asmon was averaging 20,000 viewers on Twitch. Esfand started streaming and was pulling 2,000 to 3,000 viewers and growing, and Rich was casting some of the biggest esports events in the world. Along with Rich's increased profile came greater scrutiny. Rich was an outspoken critic of new changes Blizzard was... Ja mam wrażenie, że w ogóle, taki też trochę może off-top, ale ja mam wrażenie, że twórcy, zarówno patrząc lokalnie, jak i globalnie, twórcy World of Warcraft, którzy dziś są tacy najbardziej prominentni, to oni wyrastali w czasie trwania Legionu. Legion był bardzo takim dodatkiem, mi się wydaje, gdzie jakoś tak skoczyły, no wiadomo, no, to był popularny dodatek i tak dalej, ale twórcy właśnie zwłaszcza, content creatorzy, którzy w Legionie tam parali już działali, tak, dostali takiego boosta, że właśnie ci dzisiaj najwięksi co są, to oni właśnie wyrośli głównie jakby ten największy ten skok, po którym dalej lecieli, to był właśnie jakby
na rozbieżni legionowej. Wiecie, o co mi chodzi. Przy czym mogę się mylić, nie? Tak sobie po prostu tak na szybko myślę o takich przykładach, które mam w głowie. Making to World of Warcraft, which created some friction between him and the company. If he was just a streamer, this might not be a huge deal, but he was on Blizzard's payroll, and to many, he was the face of the company at most of their large events. One clip in particular caught Blizzard's attention in a bad way. Take a break, Richard? You realize I was in a great mood? And I played the game for 5 minutes and I'm here. I don't need a break. I need to uninstall WoW. This is a game made for anyone who's playing. Look at you, idiot! Look at you, you idiot! Why are you playing this game? You fucking dumb shit! You fucking moron shits! You fucking idiot! Najspokojniejszy i najmniej toksyczny gracz World of Warcraft. You dumb... Why are you playing this fucking shit? You fucking moron! Nie znam Running tego. around like ants in Bobby Kotick's maze! In early A to szczerze, jak ja bym zobaczył to ja bym sobie pomyślał, że on robi to, co Asmongold często robi, czyli on jakby tak, on specjalnie tak overreaktuje, w sensie, ja bym pomyślał, że to jest specjalnie, że on specjalnie robi taką, że dla beki to robi, bo tak bym pomyślał, ale tak bez przesady, nie wydaje mi się, że on tam nie wiadomo co, a też umówmy się, że to był czas, gdzie wiele osób tak mówiło, więc nie dostrzegam nic jakiegoś super kontrowersyjnego w tym klipie, jeśli mam szczery. July 2020, Rich Kodeks Bobiego, cześć, co? posted a video on his YouTube channel called No More Commentating, Here's What's Next. Posłuchajcie. You fucking morons running around like ants in Bobby Kotick's maze! In early July 2020, Maze, w sensie w labiryncie. Rich posted a video on his YouTube channel called No More Commentating, Here's What's Next. There's a period in time where if you went on the World of Warcraft Twitch channel, W sensie, ale nie, bo tak jeszcze rozkminiam ten klip. W sensie, on też w tym czasie, kiedy to mówił, też grał w WoWa. Tym bardziej stąd pomyślałem, że to musi być dla beki, bo to nie ma sensu, ale to w sensie on... Czyli to jednak było na serio? W sensie to był serio taki meltdown? Nie kumam tego. Nie rozumiem, czemu ludzie grają w grę, do której czują taką nienawiść. Nie rozumiem tego. No ale dobra, w przypadku streamerów, no to można tam powiedzieć, że no bo oni tam mają z tego kasę, no okej. To w tym momencie może nie rozumiem ewentualnie widzów, którzy... you randomly scrolled through, chances were you might bump into me, and to call that an honor doesn't even do it justice. I mean, it was a dream come true. Rich had been fired, but this wasn't the end of Rich's time in the public spotlight. I guess after what, 6 years Aha, czyli Blizzard go potem wywalił z tych castingów, okej. of being a Castingu? commentator, I'm not one anymore. Skastowanie. Pull that band-aid off. I guess I'm a streamer now. No dobra, okej, może ten klip nie był sam w sobie jakiś tam nie wiadomo jaki, ale może faktycznie jak się jest na oficjalnym payrollu Blizzarda i takim, że tak powiem, oficjalnym właśnie casterem, no to faktycznie, to może faktycznie średnio. Which also means I'm now kind of an idiot. Streamers are so dumb. True, To support his to move to prawda. becoming a full-time streamer, Rich moved to Austin. The city had a growing group of streamers at the time, and most of Jakby YouTube, w porównaniu do streamerów, YouTuberzy wyglądają na bardzo mądrych ludzi. Przemyślcie to, jak głupi streamerzy Twitch's są. biggest personalities lived there. But most of all, it would let Rich be close to his friends Asmongold and S-Fans. With much less casting and hosting in his life, Rich had time to really lean into streaming. But just living in the same town as his friends wasn't enough for Rich. In October, Rich, Asmongold, S-Fan, and their friends Tips Out and Mizkif made a huge announcement. Originally, it was just really Rich and I. Tipsa. We had been doing Allcraft at that time for a couple of years together, and we become really good friends. And we wanted to do something Który to jest rok, jak oni to OTK more to zakładają? give Bo us to jest... the opportunity to hang out more and also to work together more. And so we came up with this idea of making an org and building the org No ten pomysł z Mac. Właśnie obserwujecie scenę, w której tworzy się McDonald's. 19. around our friends and building the org around friendship in general. The five of them had founded a brand new streaming organization and called it One True King. Okej, no jest S-Fund, jest... Czy to jest... Asmongold, Rich i... A to jest Tips Out chyba tam na koniec. Tipsa też, powiem szczerze, fanem trochę nie byłem, jakby nie jestem po tym, co znam go, że tak powiem. King, or OTK for short. OTK A was nie to, że jakoś tam nie lubię, po prostu jakby tyle, co miałem styczności jakby z twórczością w ten sposób. different from a traditional esports org in that they didn't focus solely on putting together teams to compete in events. Instead, they thought of themselves as a lifestyle brand and media production Tips dramy w klasiku. Wiesz co, ja Tipsa kojarzę, tak naprawdę ja Tipsa kojarzę tylko z jedną rzeczą. Ja Tipsa kojarzę z tym, że on za czasów, jak Classic chyba wychodził, tak, i BFA było, ja to pamiętam akurat, bo to były też czasy, gdzie ja w ogóle zaczynałem streamować. I to chyba nawet można powiedzieć, były gdzieś tam pierwsze, że tak powiem, filmiki, które tak streamowo w ogóle obejrzałem. Właśnie coś z Tipsem, właśnie coś takiego, on zrobił jakieś takie zestawienie, takie pseudo badanie, mówię, nie pamiętam dokładnie o co chodzi, ale to było jakieś takie porównanie Classica do retaila. I tam pamiętam, że tam było a propos systemów progresji i tego, dlaczego generalnie to był filmik, dlaczego Classic jest dobry, a retail jest B. I tam straszne fikoły były kręcone, ale takie straszne. W sensie on zrobił coś, co jakby
było jakby nazwane, że to są badania, które coś tam wykazują, gdzie one kompletnie tego nie wykazywały w żaden sposób i tam totalnie... Mówię, ja nie pamiętam dokładnie już o co chodziło, ale kompletnie pamiętam, że to było do zaorania prawie, że od stóp do głów. Didn't focus solely on putting together teams to compete in events. Instead, they thought of themselves as a lifestyle brand and media production company, not bound to any one game or category on Twitch. The broad focus allowed the group to cover any games or gaming events they wanted, but World of Warcraft still held a special place in Rich's heart. Rich and Asmon continued to produce the Allcraft podcast together, and OTK participated in and hosted several WoW events, with a lot of community support. This is going to be the best WoW event ever. OTK are literally the heroes of the community. Can't wait. 2020 was a great... Też muszę powiedzieć, że ja nigdy nie kumałem tej nazwy OTK. Strasznie głupia mi się zawsze wydawała. Znaczy rozumiem, że rozwinięcie jest One True King i chyba, że tam jest jakaś jeszcze gra słów, której ja nigdy nie dostrzegłem. Ale... Strasznie dziwna nazwa na organizację mi się zawsze wydawała. Taka... Nie wiem, bez sensu w ogóle. W sensie, kto jest z tej piątki tym OTK? Jakby... Nie wiem, nigdy chyba nie załapałem jakby znaczenia tej nazwy. Jeżeli ktoś mi chce... Do nas nie mają za bardzo głowy, albo mają, no nie wiem, chyba, że tutaj jest jakaś gra słów, które ja nie dostrzegam po prostu, ale... Nie wiem, nie wiem. year for Rich, with the founding Nigdy do niej nie doszedłem do końca. of his new org and his stream gaining over 140,000 new followers on Twitch. He makes me better. A He właśnie, makes me smarter. no i właśnie, bo to trochę żałuję, że ten filmik go nie przedstawił właśnie taką, na jakimś wykresie jakby tego właśnie, jak te Can't liczby wait. mu 2020 was a rosły, great year for Rich, with the founding of his new org and his stream gaining over No 140,000 właśnie. new followers on Twitch. He makes nie? me Bardzo często tak jest, mam wrażenie. better. He makes me smarter. He shares things with me. And everything that I do, when I do it with Asmon, I have even more fun. I would literally have him around at every single part of the day. That's what friends are for. Of course I wish I wanted to have sex with him. Because then I would f out of him right after we hung out. In August No tak, no tak. of the next year, OTK passed Ja też. Luminosity Gaming to become the most watched streaming organization in the world. They Że tak w Stanach zakładam też się tak robi, tak? had pulled over 25 million hours of viewership in the previous month alone. Rich's stream was growing at an astronomical O, rate. o. 25 Aha, no ale bo to jest... Okej. million hours of viewership. No ale jakby umówmy, ja nie chcę tu nikogo umniejszać ani nic, nie? Ale jakby... Ale to jest głównie... Mi się wydaje, OTK to zawsze był Asmongold tak naprawdę, nie? Jakby to jest Asmongold, potem długo nic, jakby i on tak naprawdę to jakby... W sumie mam pewne skojarzenie. Jak teraz powiedziałem to na głos. Że to jest organizacja ciągnięta przez jednego tylko streamera tam. Viewership in the previous month alone. Rich's stream was growing at an astronomical rate, gaining 80,000 followers in a month and rising into the top 200 No overall to tak most watched działa. streamers on all Wydaje of mi się, Twitch. znowu Rich to jest posted może trochę lekki off-top, ale mi się wydaje, że taka jest generalnie zasada. Jeżeli chodzi o streamerów, którzy w pewnym momencie jakby twórców w ogóle chyba nawet, którzy w pewnym momencie istnieją, to tak naprawdę większość chyba z nich tak naprawdę właśnie ma coś takiego, że robi i nagle właśnie ma ten jeden, na swoim etapie miał ten jeden strzał, że tak powiem, gdzie tam, nie wiem, albo z kimś tam się poznali, zaczęli z nim tam coś tam tworzyć, albo do jakiejś organizacji ich właśnie przyjęto, czy coś. A wyjątkiem od tej reguły będą przypadki typu chyba jak na przykład Asmon, gdzie faktycznie to było tak, że jakby to po prostu naturalnie, gwałtownie rosło i to nie było tak, że był jeden ten taki moment, z którego tak naprawdę to tak wystrzeliło. Znaczy, był, ale jakby on nie był uzależniony od tego, że Asmon gdzieś tam dołączył, czy coś zrobił, tak mi się wydaje. even harder to grow his A pewnie nawet tam by się można było czegoś doszukać w stylu... Wydaje mi się, że Asmona na przykład, tak naprawdę, wiecie co tak naprawdę tak naprawdę spowodowało, że Asmon tak naprawdę się zaczął rozwijać, aż do dzisiaj? To, że Kat Dani miał widza, który się nazywał Kat Dani, który po prostu prowadził mu ten, że tak powiem, kanał live. Mi się wydaje, że naprawdę to było kluczowe. Bez tego, moim zdaniem, Asmongold by się tak nie rozwinął. stream. And in October of 2021, he did a subathon that lasted from October 17th to October 29th. During this time, he streamed non-stop, bringing in a lot of new eyes to the channel. Rich was at the forefront of a new wave of content taking Twitch by storm. Final Fantasy XIV Online. Former World of Warcraft players who were unhappy with the state of the game flocked to Final Fantasy. And Rich was one of the biggest Pamiętam, faktycznie, tak. Właśnie wtedy też Rich właśnie tam na tych OTK-ach i tak dalej, właśnie ten, to jest, po WoWowemu patrząc, to jest chyba patch 9.1 mniej więcej. streamers supporting this new game. There were plenty of competitive challenges to tackle, but it also I serves ta a way for Rich to migracja random do Final encounter Fantasy. fans, and sometimes girls Rich had DM'd. Your first DM was, do you live in Canada? In March 24th of 2019. Shut up. I thought it was you. No, you tweeted some shit to me. Oh my. How far is that from Montreal? oh We're going to Montreal in 2 weeks. I was going to say, we should have a drink. Oh my god. I thought you hit on me first. It was a pretty well-known fact among Rich's fans that the main thing he was into outside of streaming was picking up girls. Wait, Okay. my house. Oh, we should have said Have you had sex with Rich Campbell?
Yes. Stories of Rich's one-night stands were common clips, which is why fans were so surprised when Rich finally got into a committed relationship with a serious girlfriend in early 2022. Adult film star Mia Okej, o tym nie miałem zielonego pojęcia. Malkova ending up with the terminally online World of Warcraft streamer was a pretty funny matchup and made for some great content. Wow, coś takiego było? O kurde, nie wiedziałem. In almost every interview Mia did from then on, she got asked questions about Rich. 100%. You have a type. He has a pregnant fetish. He really wants to get me pregnant. Ooh, that's kind of hot though. He has a what? He wants to get me pregnant. On December 15th, Rich tweeted screenshots from this clip with the caption, "Just had an awkward conversation with my parents that started with, we were on Instagram." The same day, a user named Azalea Lexi tweeted, "I know Mia Malkova isn't lying about Rich Dobra, zaczęła się poważna muzyka, więc zwolnię teraz trochę. I know Miracle is not lying about... Campbell's pregnant fetish He said get me pregnant while he what the fuck? While he assaulted me and sent into the streets. because he said he wanted to get me pregnant while he assaulted me and then sent me into the streets at 3 a.m. by myself with nowhere to go." She followed it up with another tweet that said, "I don't care if you believe me at this point, I'm sick of pretending it didn't happen, so I to jest ten rzeczony tweet, który rozpętał falę, jak dobrze rozumiem. there it is." At the same time, Rich was casting an Echo esports event in Ale... Kurde, ale wiecie co? Ale Preachowi to łysinę cały czas widać. On miał ten przeszczep włosów i to zadziałało, faktycznie mu zaczęło odrastać, ale kurde, od pewnych rzeczy się chyba nie da uciec. Albo mu jakoś tak słuchawki to ułożyły. Switzerland. He was on camera the moment he saw the tweets. In the blink of an eye, it looks like Rich's entire career might be over. The next day, Azalea tweeted, "If you want the whole account, here it is." Excerpts Okay. from the twit longer read, "Rich and I had a very up and down, on and off friendship and relationship for 4 years that started towards the end of his career on the Call To ciekawe, czyli to nie było tak, że ta dziewczyna tak sama z siebie wyszła, że okej, to jest czas i tak dalej, tylko że był wywiad z tą Mią Malkową, tak? I jakby... Patrz, jak udaje, że nie zna, nie? I ona miała ten wywiad, w którym powiedziała o tym pregnant fetiszu i na to ta typiara jakby po prostu tak wpadkowo tweeta napisała. duty desk. Our physical relationship started in Columbus, Ohio in 2019 and was a disaster from there. There were several times during the 4 years that he made it clear he only viewed me as a single object, but when I would confront him about it, I would get love bombed and gaslit into thinking he cared about me and wanted to be with me. After he lied to me about having a girlfriend for an extended amount of time in June 2021, I didn't speak to him or see him until he called me asking to apologize around the end of July, beginning of August. I always had a deep love for Rich as a person and friend. As the beginning of our friendship, he was there for me like not a lot of people are. So I gave him another chance to be friends. He told me he would prove to me that he was working on being a better person and that he wanted to be in my life. Then in October, he... To jest taka klasyka tego typu, ten konkretny fragment, że no, ale tak, ale tam było, że w momencie, kiedy ktoś taki, który jest jakby generatorem toksyczności w jakiejś relacji, jakby jest konfrontowany z tym, że na przykład skłamał z czymś, czy jakby, że coś zrobił, to jakby jest taki ten, że o, tak, ale to teraz to już się zmienia, to teraz to już jest za mną, to już jest przeszłość, teraz jestem nowy ja i tak dalej, nie? He began his typical Takie mam antics wrażenie. and begged me to come to Texas around his subathon. I said no because I did not think it was appropriate to stay with him because I did not want to sleep with him and that I did not trust him. He also came to LA in December of 2021 and asked to see me, but mainly was only asking me to come to his hotel. I said no due to the fact that I was not interested in having sex with him. There was not much communication until I was at a French restaurant, AOC, in the Upper East Side on January 30th of this year with 2 girlfriends. As the night came to an end around 12 a.m., I Ubered to Rich's apartment in Williamsburg because he asked to see me. We were in the movie theater in his building and talking, and he repeatedly kept attempting to get me to lay on him. I repeatedly said, "I'm not here to sleep with you and I do not want that." At one point in the theater, he said, "I think tonight is the last time I'm ever going to see you." After trying to speak to him for an hour about our relationship and the awful way he treated me, he just continued to deflect and said there's no reason to talk about it because it makes him feel bad. He said that we couldn't stay in that room and needed to go up to his apartment per the apartment rules. I said I don't trust that, and he promised me that was the situation, that nothing would happen, and he was respecting the boundary I set. We get upstairs and he starts talking about how hot I would be pregnant. Azalea then went into detail about the rest of what happened at Rich's apartment that night. It's too graphic for YouTube, but if Azalea's account is true, Rich raped her that night. Azalea described what happened next. Afterwards, I called my friend who I was staying with so I could come back, and she wasn't answering because it was late at night and she was already Okej, czyli to było takie naprawdę grube. Sleep. To nie jest tylko, bo to, ja nie wiem, tak jak ja tą sprawę słyszałem, to ja tam słyszałem hasła typu tam, wiecie, że tam sexual harassment w takim szerokim rozumieniu, ale to my tutaj mówimy o regularnym, normalnym zgwałceniu. Rich said I couldn't stay there, so I called hotels around New York City looking for a cheap room. I asked for the nearest subway and it was a 20-minute walk. Without saying anything to him, I left and cried in his lobby as he texted me, "You okay?" I never replied.
I left, went to a sketchy hotel in Chinatown and processed it by myself. I left New York the next day and never spoke to Rich again. She posted messages leading up to the night she described and the "you okay" text after. As soon as Azalea posted this on Twitter, she started receiving a lot of backlash. Commenters called Oczywiście. her a clout chaser and worse. Oczywiście, Asmongold tak. had this to say. To jest klip, który ja oglądałem, jak wracałem. To jest właśnie to, co ja mówiłem, że coś tam oglądałem, to jest właśnie to. Pamiętam, jak wracałem z pracy i to oglądałem. To say a couple of things that I to od razu też w ogóle powiem, że pierwsza rzecz w ogóle, która mnie, zanim to jeszcze obejrzałem nawet, to już jakby było info, że tam coś takiego ma miejsce i że tego Richa już usunięto, generalnie go od razu usunięto z tego OTK. I pamiętam jedno, że byłem zdziwiony w tym sensie, że, bo na ten moment, przynajmniej, no nie wiem, z mojej jakby percepcji, było po prostu samo, że tak powiem, etap oskarżenia i że jakby, i go od razu usunięto. I pamiętam, że to zdziwiło dlatego, że oni bardzo wokalnie, w tym Asmon chyba mi się wydaje, przy okazji na przykład podobnych sytuacji w Blizzardzie i tam w paru innych miejscach, tam było cały czas to wałkowane, że nie, no jak to tak bez dowodu, że coś tam, że na samym tam oskarżeniu wywalili coś tam i przy Richu było jakby, było oskarżenie i od razu było po prostu, od razu był usunięty. Pamiętam, że to jest to, co mnie zdziwiło, ale po obejrzeniu tego filmiku chyba, który teraz będziemy widzieć, to chyba było na tej zasadzie, że Asmo tak naprawdę, jak to ujrzało światło dzienne, to on już w tym momencie tak naprawdę już wiedział, że jest coś na rzeczy, że to nie jest samo. I've just really got to say something about Tak, no so, dobrowolne zwolnienie. No, nie wiem. I mean, it was a big shock to me. I think it was a shock to everybody. It's hard for me to process what's been going on. Jeżeli było dobrowolne zwolnienie, to myślisz, że gdyby nie chciał się dobrowolnie zwolnić, to myślisz, żeby go nie zwolnili dobrowolnie? Bo ja myślę, żeby go wtedy, jeżeli on by się nie chciał zwolnić dobrowolnie, to myślę, że oni by go zwolnili dobrowolnie. And I understand that for a lot of people, you all who might have been fans of Rich or Allcraft, To tłumaczenie jest. You might have felt that way too. I want to say one thing though before I go any farther. You are not on our team. You are not helping us. You are not doing us any favors or doing anyone any favors by calling a girl that comes out and tells this kind of a story a liar. I read a lot of the comments on Twitter, etc. Tutaj w ogóle respekt dla Asmona. No to. And I saw a lot of... Ale z drugiej strony też umówmy się, że jakby on też w bezpośredni sposób jakby ma pewien, jakby, nie mógłby usiąść i powiedzieć coś odwrotnego. People that were saying that it wasn't true, that she's making everything up. Please do not do that. The third thing I want to say is that I read everything. Ale to jest w ogóle, znowu, może trochę off-top, ale też jest kolejny z wielu przykładów na to, że to wcale nie jest tak, jak niektórzy mówią w tego typu sytuacjach, że to są tam wychodzą, rzucają oskarżenia i po prostu to się, dziś się rzuca oskarżenia i się po prostu zgarnia kasę, bo po prostu wystarczy rzucić oskarżenie i jest wszystko okej. I po prostu rzucasz i wszystko się samo dzieje. Jakby właśnie dziś chyba przez to też pewno, to jest taka pętla logiczna trochę, bo chyba przez to, że ludzie tak myślą, tak naprawdę w sytuacji, kiedy ofiara rzuca tego typu oskarżenie, albo nawet nie ofiara, nawet niech będzie, że w sytuacjach też, gdzie to jest fabrykowane, no bo takie sytuacje na pewno też mają miejsce, umówmy się, to jakby, to nie jest tak, że rzucasz sobie coś takiego po prostu w eter i to sobie po prostu tak siedzi, jakby backlash, zwłaszcza jeśli to jest ktoś znany, jakiś, czy streamer, youtuber, gwiazda, celebryt, cokolwiek, to jakby backlash jest zawsze natychmiastowy, nie? I mocny, zwłaszcza jak ty nie jesteś kimś takim, nie? I also know a few other things as well. No właśnie. This is not drama. This is not getting canceled. These are crimes. I don't want people to go in and call this is drama. It's not f***ing drama. This is serious. It is as serious as it gets. I took action as soon as I could. And nie wiem, co masz na myśli, mówiąc, że w Stanach jest prawo ugody i że oskarżenia są bez dowodów.
Nie wiem, co drugie ma z pierwszym wspólnego. Tobie chyba chodzi o to, że jest po prostu coś takiego jak ugoda. Ale to nie jest w Stanach. To nie wiem, u nas też jest coś takiego jak ugoda. Ale co z tego? W sensie jakby to nie do końca cokolwiek zmienia w tym, co powiedziałem. I don't know. Asmongold backed this up with action, as the same day OTK tweeted, "Today we learned of troubling allegations made against one of our founders, Rich Campbell. Rich has resigned from OTK effective immediately." Rich had this to say, "I have read the statements made against me today. I will share my side of the story, but need some time to collect my thoughts. OTK has requested that I resign from my position, no to and jednak I have oni go agreed. poprosili, no I will właśnie. make an update soon." Czy znowu, nie ma Asmongold znaczenia saying, tego. "I read everything, I also know a few other things as well," No begs the właśnie. question, what are the other things? Are there No other właśnie. skeletons in Rich's closet that we don't know about yet? On December 23rd, one of the most popular content creators in OTK, Jay Schlatt, left the organization. Kto? Czekaj. Kto? Znowu, nie wiem, że tutaj jakieś ignoranta wychodzą, ale... On December 23rd, one of the most popular content One of creators the in most OTK, popular- Jay Schlatt, left the organization. With almost 2 million followers on Twitch and 4 million subs on Gdzie tam YouTube, goście? this was a huge loss for the org. The next day on December 24th, longtime streamer Caseytron had this to say. It was relayed Jezus, to ile tych ludzi jest w OTK? Ja myślałem, że w OTK to jest tam te 5 osób, co tam było. Tamten właśnie Rich, Asmon, Esfand, Tip Saudi i ten piąty. Ja myślę, że to na tym się zamyka. to me by Lexi that Asmon communicated to her there were several other victims and that there are corroborating factors in each story. She told me that she is also aware of one other victim that has a similar theater story to hers, and others that have stated he without consent. Rich's immediate booting from OTK happened much differently than when another one of OTK's founders, Mizkif, was accused of covering up sexual assault just a couple months before. Mizkif stepped down from his duties with the org pending Okej, to o tym to chyba nie słyszałem. an investigation and continued to stream. He wasn't kicked off OTK and technically hasn't lost his job with them either. As of the time of this writing, Rich Campbell has remained completely radio silent. If you want to hear the story of exactly what happened with Mizkif and why he's still under investigation at the time of this video, No, grubo. Soda, Emiru, tak tam Bruce. Nie, no to nie, no ale znaczy to też nie jest jakby, to nie powinno wywołać jakiegoś zaskoczenia, że ich nie znam, to jakby to nie jest świadectwo na cokolwiek, bo ja niezbyt obserwuję streamy, jakby to jest nieźle, jak ja skojarzę jeszcze jakichś warcraftowych twórców, ale jakby poza tym to jest ciężko, więc jakby to, żeby było jasne, nie? Ja po prostu niezbyt się interesuję do tego. A zaczynam poznawać na przykład kogoś dopiero wtedy, kiedy on zagra w WoWa na przykład, nie? Więc jakby to u mnie działa na bardzo prostej zasadzie, nie? Więc nie wiem, no może tak. W każdym bądź razie, no może tak, nie wiem, może tak jest. No, ale wydaje mi się, że jakby patrząc na, ale na przykład Esfanda znam, no tą oryginalną piątkę, to w sumie w zasadzie znałem, jakby no tak, no to na początku wydaje mi się, że było tak, że Asmon to jakby ciągnął, może potem to się zmieniło, nie? Ale może nie wiem, ja nie robiłem jakiejś wnikliwej analizy, ja mówię tak właśnie na zasadzie tak jak wiesz, takich obserwacji, wiesz, totalnie ad hocowych. Ale no, grubo to jest. Tam się porobiło, zwłaszcza, że oni tam chyba mieli duże plany rozwoju, nie? To teraz pewno to się teraz się będą musieli trochę wstrzymać, chyba na jakiś czas, zwłaszcza jak tam jeszcze jakieś te kurde historie są, nie? Ale to kurde, to wszystko coraz bardziej zmierza w tym kierunku, że to kurde się okaże, że to z tymi twórcami WoWa jest coś nie tak, nie? W sensie nie wiem na ile takich dram jest jakby też ze streamerami innych gier, podejrzewam, że są. Znowu na ten sam problem się tu natniemy co przed chwilą. Ale kurde, tutaj jest jakaś drama, czy to w ogóle z Blizzardem samym, tutaj z tym, Joshem, nie?
z metod, nie? Tutaj teraz ten Rich Campbell, ja pierdzielę, to jest masakra. Zresztą tam wcześniej też było jakieś parę innych, nie? Tam chyba Swift i tam, chociaż Swiftemu chyba w końcu nikt nic nie wykazał, z tego co pamiętam. Jakieś tam inne, jest masakra. No ale no co, no ciężki temat, nie? No, na pewno. Ale jestem ciekawy właśnie co, jakby, no bo faktycznie to właściwie my na ten moment, to jest filmik sprzed 2 tygodni. Może coś tutaj, ale chyba nie było nic dalej. Nie było chyba żadnego rozwoju tego, no bo faktycznie tutaj teraz najciekawsze będzie stanowisko Richa, nie? Zwłaszcza, że wiecie, że jak on by po prostu powiedział, tak, to jest prawda, przykro mi, coś tam, sorry, not sorry, czy cokolwiek by to nie było, to wiecie, my tu mówimy o ciężkim przestępstwie, nie? Jakby to, no... To nie jest, wiecie, to nie jest jakiś catcalling, że coś takiego, my mówimy o autentycznym, jakby, wiecie, rape'ie, nie? To tutaj naprawdę grubo może pójść, nie? No i wszystko chyba wskazuje na to, że wręcz powinno, nie? Więc to chyba to jest tak naprawdę początek rozwoju wydarzeń. Także grubo. No. Dobra, no to może powinienem też to jakoś bardziej zacząć obserwować, czy coś, bo to faktycznie tutaj grube rzeczy się dzieją, nie? No ciekaw jestem, jak potem będzie... Ja wiem, że to OTK będzie trwało normalnie. Po prostu tego Richa tam się od niego tam odsunął i tyle, nie? Właściwie co tam z OTK-em się ma stać dalej, nie? Znaczy no chyba, że w ogóle, bo to jest też totalnie niewykluczone, chyba, że się okaże, że wiecie, że oni w ogóle wiedzieli, tak serio wiedzieli o pewnych rzeczach, nie? To wiecie, to się na samym Richu nie zatrzyma, nie? Na pewno OTK nie będzie chciało rozbuchniwać sprawy, no pewnie, że będzie chcieli, no pewnie, że tak, no. To jest raczej jasne, nie? Ale to jest i tak grube to jest, powiem szczerze. Znaczy tak, no a propos tego, czy Rich coś napisze, no podejrzewam, że nie napisze, jeśli serio uzna, że jakby sprawa jest jakby, że sprawa jest, że raz, że to jest wszystko prawda i dwa, że to wszystko jakby wyjdzie, nie? Na drodze, jak to popularnie się mówi, na drodze prawnej. Więc no, myślę, że wtedy faktycznie on może tutaj już nic nie napisać. No bo gościu w ogóle może być totalnie już skończony. No ale kurde, no tak z tego chyba okoliczności póki co pokazują, że chyba jest dosyć spora szansa na to, że faktycznie coś w tym jest, nie? Ale to tak jest też, kurde... Mówię, ja Richa nigdy jakoś tam nie obserwowałem w ogóle, szczerze mówiąc, tylko tyle, co na tych OTK-ach u Asmona był. Ale to tak trochę też daje do myślenia, nie? Tak a propos, wiecie, znaczy, jakby to zakładam, znaczy tak hipoteza, że coś takiego w teorii mogłoby totalnie wyjść z jakimkolwiek innym twórcą, nie wiem, Asmonem czy w ogóle kimkolwiek, no. To tak. Zresztą to już nie jest pierwszy przypadek tego typu, więc to tak. No nic, no będziemy patrzeć, jak to się dalej będzie rozwijać.